Dlaczego pompy membranowe Yamada są przyjazne w utrzymaniu ruchu? Dziś będę chciał Państwu opowiedzieć o dokładnie tym aspekcie i również zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych spraw, które są pomijane przy unboxingu, podczas kiedy Państwo otrzymują produkt w opakowaniu. Jak widzą Państwo, karton, musimy wziąć pod uwagę najważniejszą rzecz, że wtedy, kiedy otrzymujemy paczkę, musimy pamiętać o tym, że przesyłka bardzo często trafia do nas po wielu godzinach drogi, więc jest obciążona, jest bardzo często drgania spowodowane trasą, transportem, mogą spowodować rozszczelnienia śrub, którymi skręcone są elementy konstrukcji pompy membranowej. Szanowni Państwo, po wyjęciu z kartonu bardzo często omijaną, a kluczową kwestią jest tak naprawdę sprawdzenie dociągnięć śrub, o czym mamy jasno zaznaczoną żółtą etykietę, która mówi nam dokładnie o tym, że pierwsze, co musimy zrobić przed montażem pompy do instalacji, to sprawdzenie wszystkich zewnętrznych śrub, którymi dokręcone są membrany czy kolektory. Musimy pamiętać o tym, że nasze pompy pracują bardzo często w środowisku wybuchowym, gdzie mamy ciecze łatwopalne, więc szczelność jest kluczowa. Mamy do czynienia również z cieczami, które są agresywne chemicznie, takimi jak zasady i kwasy, więc bezpieczeństwo pracy operatorów i mistrzów utrzymania ruchu jest kluczowe. Więc kiedy wyjmujemy jakąkolwiek pompę membranową, pamiętajcie o tym, że kluczowe jest, aby najpierw wziąć po prostu proste klucze metryczne i zweryfikować, czy nie ma poluzowanych śrub, tak jak dokładnie w tym przypadku, i dokręcić je, i to nie tylko i wyłącznie zwykłym kluczem, ale użyć klucza dynanometrycznego, który tak naprawdę w każdym profesjonalnym zakładzie i każdej firmie powinien się znaleźć. Więc jeszcze raz chcę na to zwrócić szczególną uwagę, że po wyciągnięciu pompy z kartonu weryfikujemy wszystkie połączenia śrubowe poprzez dociągnięcie, sprawdzenie, czy śruby są dociągnięte, a jeśli nie są, używamy wtedy karty technicznej, w której mamy zaznaczone wszelkiego rodzaju miejsca z dokładnym wskazaniem, jaki moment dokręcenia w newtonometrach ma zostać użyty przy dokręceniu śrub. 75% awarii, które pojawiają się w pompach membranowych, spowodowane są w części suchej pompy. Tej, którą oddzielają membrany, mówię dokładnie o tym elemencie, jest to nasz dystrybutor. I tu właśnie w odpowiedzi na to, dlaczego pompy japońskiej firmy Yamada zasilane sprężonym powietrzem są tak lubiane przez operatorów i poprzez mistrzów utrzymania ruchu, jest właśnie ta konstrukcja, która pozwala po pierwsze bardzo łatwo zdemontować nasz korpus, wyjąć nasz najważniejszy element, czyli serce pompy, czyli nasz zawór C-spool, i dostać się do praktycznie wnętrza naszej pompy. Możemy również użyć klucza i zdemontować 6 śrub, zdjąć cały kolektor dystrybutora powietrza i bez odpinania pompy z instalacji, co jest bardzo czasami trudne i niebezpieczne, zdemontować nasz element, aby zweryfikować dokładnie, czy nie ma zabrudzeń i jakichś innych cząstek stałych, które mogły się w powietrzu znaleźć. Jest to bardzo ważna kwestia, więc musimy na to zwrócić szczególną uwagę.
Japońska firma Yamada stworzyła rozwiązanie bardzo przyjazne operatorom i użytkownikom pomp membranowych. I pierwszym z nich to jest właśnie nasz reset, więc on znajduje się w części dystrybutora powietrza. Jest bardzo ważny, gdyż każdy z operatorów może podejść i zresetować, zbudzić pompę na nowo, kiedy ona się zatrzymała. Jest to bardzo istotna sprawa i to wyróżnia na tle innych producentów właśnie pompy membranowe Yamada. Szanowni Państwo, jak już Państwo widzieli, przede mną są praktycznie zwykłe klucze metryczne i oczywiście klucz dynanometryczny. I można powiedzieć, że to są wszystkie elementy, które potrzebujemy, żeby móc zdemontować i zmontować poprawnie pompę. Kolejnym bardzo ważnym elementem eksploatacyjnym w każdej pompie są zawory, siedziska i kule. Za chwilę przedstawię Państwu i pokażę, jaka konstrukcja znajduje się w pompach membranowych Yamada. Przede mną jest pompa NDP-20BAN i po rozkręceniu śrub kolektora tłocznego mamy bardzo łatwy dostęp do bardzo istotnych elementów, jakimi jest siedzisko, kula, prowadnica. Takich elementów w pompie mamy cztery sekcje. To jest sekcja górna. Mamy tutaj również jeszcze jeden o-ring w części tłocznej i to samo znajduje się w części dolnej pompy. Znowu zwracamy uwagę na to, że używamy tu klucza metrycznego, a nie żadnych skomplikowanych elementów czy narzędzi i mamy bardzo łatwy demontaż. Kolektor dolny i kolektor górny niczym się nie różnią, są to te same elementy. I w tym momencie jesteśmy w miejscu, gdzie dostajemy się do dolnej części tak zwanej sącej, w której również znajdują się tak zwane zawory zwrotne, a zarazem zawory, w których znajduje się kula, prowadnica i uszczelka statyczna. Tu mamy do czynienia z kulami NBR, z nierdzewnym siedziskiem oraz aluminiowym koszykiem. Są to elementy, które ulegają podczas pracy ścieraniu. I pamiętajcie Państwo, że w momencie demontażu posługujemy się zawsze kartą techniczną i weryfikujemy dokładnie mierząc, jaka jest średnica kuli, jaka jest średnica siedziska oraz wałka. Mowa tutaj o wałku łączącym membrany. To są bardzo kluczowe elementy. Jeśli wszystkie parametry są w granicach normy, pozostawiamy dalej te elementy. Jeśli nie, w tym momencie natychmiast dokonujemy wymiany poszczególnych elementów, a najlepiej zalecana jest wymiana kompletnego zestawu, aby były spasowane i nowe, zarówno elementy siedziska, jak kuli, jak i prowadnicy. Aby dostać się do części mokrej, musimy zdemontować śruby korpusu kolektora cieczowego. Znowu podkreślam, proste rozwiązanie, zwykły klucz metryczny i dłonie, w tym przypadku moje, które pozwalają zdemontować pompę do części mokrej. Jest to część mokra pompy aluminiowej. W tym momencie widzą Państwo śrubę, która spina nam i ściąga membrany. Ten właśnie element jest kluczowy. Musimy pamiętać o tym, aby dokładnie wartość tego momentu dokręceń była prawidłowa, Więc dla materiału, jakim jest guma NBR, należy tutaj przyjąć 30 Nm przy dokręceniu tejże śruby. Szanowni Państwo,
Jedną z bardzo ważnych, istotnych spraw przy ponownym montażu pompy jest to, aby nigdy nie montować membrany w ten sposób, czyli przykładając ją, kiedy ona jest schowana. Nie możemy takiego czegoś dokonać, gdyż w tym momencie skrócimy pracę i skok membrany, spowodujemy po prostu jej rozciąganie i bardzo szybkie zużycie. I tu, w tym momencie, kluczowym jest wyciągnięcie membrany i usytuowanie jej do pozycji spoczynkowej. Jest to bardzo ważny element. Jeszcze raz to powtórzę i zwrócę na to szczególną Państwu uwagę. Jest to bardzo pomocne. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, z teflonem nie jest tak łatwo. I to jest prawda, bo kiedy mamy do czynienia z membraną teflonową, tu wzmocnioną EPDM-em, ona jest sztywna, nie pozwala nam się tak odkształcić. Natomiast w przypadku tego typu membran mamy zadanie ułatwione, gdyż sama pozycja tak zwana spoczynkowa zerowa, ona jest już, można powiedzieć, nakreślona przez konstrukcję membrany i nie musimy robić tego właśnie wywinięcia, na którym się skupiliśmy. Szanowni Państwo, jak widzą Państwo, demontaż pompy wcale nie jest trudny, więc jest to bardzo prosta konstrukcja. Każdy z nas może tak naprawdę przy użyciu prostych kluczy, które mamy w domu i klucza dynanometrycznego sprostać zadaniu naprawy, przeserwisowania pompy, aby ponownie ją przywrócić do pracy w cyklu produkcyjnym. Wielokrotnie wspominałem już o tłumiku hałasu, więc pamiętajcie Państwo, że ogromne znaczenie ma tłumik hałasu podczas kiedy dokonujemy serwisu. Tu mamy dwa najpopularniejsze tłumiki hałasu. Jest to wielkość tłumika hałasu 1 cal, który dedykowany jest do pomp wielkości 1,2 cala, 2 cale i 3 cale oraz tłumik do pomp NDP20-25 z przyłączem 3/4 cala. Więc to są kluczowe elementy. Jeśli tylko zauważą Państwo na tłumiku klej, żywicę, zabrudzenie, które spowoduje problem z wypływem swobodnego powietrza z pompy, jest to bardzo istotne, należy tłumik wymienić na nowy i podkreślam to wielokrotnie, gdyż jest to sprawa bagatelizowana i niewielu zwraca na to uwagę. Jak sami Państwo widzą, demontaż, a tym samym i montaż jest bardzo szybki i łatwy, kiedy pracujemy z pompami membranowymi Yamada. Nałożyłem już kolektor cieczowy i teraz będę operował i montował w siedziskach i gniazdach nasze kule i prowadnice oraz siedziska. W tej chwili pompa usytuowana jest drugą stroną, jak widzą Państwo, więc należy teraz zwrócić uwagę na to, aby rozpocząć od montażu prawidłowo siedziska, kuli i prowadnicy. Tak jak wspominałem, te wszystkie elementy się zużywają, ale są one dokładnie w jednym secie naprawczym, więc to jest ogromna przewaga, bardzo duża łatwość wymiany. I pamiętajmy, kiedy pompa jest do góry nogami, musimy pamiętać o tym, że najpierw do wnętrza wprowadzamy prowadnicę, następnie kulę i dopiero na końcu nasze siedzisko. Oczywiście kończymy to o-ringiem i to samo dokonujemy w kolejnym gnieździe. Tak jak mówiłem, kolektory tłoczny i ssący są takie same, więc teraz możemy usytuować go krótcem do Państwa, ssącym lub w moją stronę i zamontować łapy. Jest to szybka, prosta i bardzo łatwa czynność. Mamy do czynienia z 4, tak jak wspominałem, śrubami. W bardzo łatwy sposób możemy te elementy skręcić.
Oczywiście w tym momencie dokonuję to własnymi dłońmi, a pamiętamy, tak jak wspominałem, że na końcu wszystkie śruby musimy dociągnąć momentem prawidłowym, dynanometrycznym i o czym już wspominałem, kierując się wskazówkami. Pompa w tym momencie usytuowana jest frontalnie, w pozycji wertykalnej, więc w tym momencie mamy do czynienia z górną częścią tłoczną, więc tu sytuacja będzie nieco inna. Musimy pamiętać, że najpierw do gniazda kierujemy siedzisko, kulę i prowadnicę. I to samo robimy w kolejnym gnieździe. Siedzisko, kula i prowadnica. Nasz kolektor, czy tłoczny, czy ssący, montujemy nigdy nie w kierunku na nasze serce, bo to jest bardzo ważny, istotny element. Tu zawsze krótcem wylotowym, czyli części tłocznej, przeciwnie do miejsca, w którym jest nasze serce. Te śruby również dokręcamy momentem dynanometrycznym. Dla naszej pompy NDP-20 BAN ten moment wynosi dokładnie 10 Nm. Dla właśnie śrub kolektorów i śrub kolektorów cieczowych. I pozostaje nam na końcu bardzo łatwy i prosty montaż dystrybutora powietrza. Proszę mi uwierzyć, że to jest wręcz dziecinnie proste, aby zamontować właśnie nasz tłoczek do wnętrza pompy, gdyż nie posiada o-ringów gumowych. Jest, jak Państwo widzą, bardzo łatwo i praktycznie bezproblemowo można go wprowadzić do wnętrza i zamontować w naszej pompie, więc jest to bardzo prosta czynność i dokręcić śruby dystrybutora powietrza. Tu oczywiście również mamy do czynienia z dokręceniem poprzez prawidłowy moment dynanometryczny i dla tychże śrub jest to, że tak powiem, miejsce oznaczone literą C. Ta siła powinna wynosić 6 Nm. Więc jeszcze raz reasumując, 13 Nm na kolektorach ssącotłocznych, 13 Nm na membranach i 6 Nm na elementach kolektora części górnej. Aby się nie pomylić, zawsze warto skorzystać właśnie z naszych kart i instrukcji obsługi. Pamiętajcie Państwo o tym, że teraz, kiedy zmontowaliśmy pompę kluczami, częściowo własnymi dłońmi, należy właśnie użyć naszego klucza dynanometrycznego. Najlepiej, aby był on skalibrowany. Tu mamy do czynienia z kluczem, w którym możemy sobie wprowadzić kilka nastaw, właśnie tych, o których mówiłem, więc jest to bardzo, bardzo proste urządzenie i należy zawsze posiadać takowe w swoim zakładzie. Na dzisiaj chciałbym podziękować Państwu i pożegnać się. Do zobaczenia.